Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj kolejna nowość z serii technik na styczeń 2026. Ford GT40 z 1966 roku. To jest ten Ford, który zajął pierwsze 3 miejsca w wyścigu Le Mans. Składa się z 793 elementów i kosztuje 320 zł, czyli o 40 zł więcej niż pozostałe zestawy w tej skali. No i nasuwa się pytanie, dlaczego? Może nie ma naklejek, no ale na pudełku widzimy, że te naklejki są. Może jest odlew specjalnych, dedykowanych felg dla tego zestawu, no ale na pudełku widzimy, że nie. Może jest jakaś ekskluzywna tabliczka informacyjna, no ale z tyłu pudełka widzimy, że też nie. Także te 40 zł dopłacamy za dwie rzeczy. Za ekskluzywne, specjalnie wyselekcjonowane czarne tło na pudełku i oznaczenie, że jest to zestaw tylko dla dorosłych. Bo już na pierwszy rzut oka widać, że Ford jest na tyle skomplikowaną konstrukcją, że ani 15-latek, ani 14-latek, 10-latek tym bardziej nie poradzi sobie ze zbudowaniem tego zestawu. Nie chcę już się znęcać nad działem marketingu z Lego, więc przejdźmy już po prostu do samego modelu. Z tyłu pudełka mamy czarno-białe zdjęcie Forda GT, mamy dokładne wymiary i zajrzyjmy do pudełka i w środku znajdziemy 6 papierowych torebek z klockami, luzem 4 opony, 2 cienkie i 2 zupełnie nowe, grubsze i większe. Tak wygląda szersza opona, która do tej pory była dodawana do zestawów. A tutaj mamy tą nową, która pojawiła się pierwszy raz teraz w Fordzie GT. Także szerokość jest taka sama, jest po prostu trochę grubsza. Ktoś może powiedzieć, że może ze względu na nowe opony ta cena jest wyższa, ale w Bronco też były nowe opony, które nie podniosły ceny zestawu, a w F1 serii Icons w kolejnym zestawie, gdzie dodano szerokie opony z tyłu, również one nie podniosły ceny. Najprościej mówiąc, co chwilę w jakichś setach pojawiają się po prostu nowe elementy, które Lego wprowadza do swojego portfolio. Dodatkowo jest spory blankiet naklejek. W instrukcji mamy wprowadzenie. No może za te dwie strony musieliśmy dopłacić te 40 zł. Kroków jest 260 i na końcu wykaz wszystkich elementów. W pierwszym etapie budowy konstruujemy silnik V8. Niestety nie mamy tutaj dyferencjału, czyli mamy podpięte tylko jedno koło do tłoków. W drugim etapie budujemy układ kierowniczy. Tutaj mamy wyjście na dach, zejście w dół, zmiana kierunku i jak możecie zauważyć, linia dachu jest pod lekkim skosem w stosunku do podwozia. Cały ten moduł jest pochylony lekko do tyłu, dlatego też połączenie z kołem zębatym i zębatką odpowiedzialną za skręt jest za pomocą przegubów kulowych. W trzecim etapie budujemy wnętrze. Mamy 2 fotele z naklejkami oraz kierownicę po prawej stronie. Dodatkowo doszedł nam mechanizm otwierający przednią maskę. W czwartym etapie skupiamy się na przodzie Forda. Jak na razie wszystko tutaj jest fajnie zabudowane, bez jakichś większych prześwitów. No chyba zapowiada się kolejny model po Bugatti z dobrze wyglądającym przodem. W piątym etapie budujemy m.in. drzwi i tak jak możecie zauważyć, ta górna część jest lekko odchylona, tak żeby
licowała się z dachem. Bardzo podoba mi się mocowanie. Drzwi są bardzo dobrze prowadzone i trafiają na swoje miejsce. Idealnie ta górna część licuje się z dachem. Pojawił się też zupełnie nowy element. Słupek 6 z odchyleniem o 1 stód. I Ford GT jest już gotowy. Proces budowy był bardzo ciekawy, przede wszystkim dlatego, że mamy sporo technik budowania, dzięki którym uzyskujemy te wszystkie skosy. Jak dla mnie był ciekawszy niż ten w Bugatti. Jeśli chodzi o wygląd, to Ford mi się bardzo podoba. Jest bardzo dobrze odwzorowany jak na tę skalę. Dużą robotę robią tutaj te złote felgi. Naprawdę wyglądają świetnie. Z której strony nie spojrzymy na Forda, to wygląda on po prostu bardzo dobrze. Jeśli chodzi o funkcję, to mamy oczywiście skręt kół, który działa poprawnie. Z tyłu przez okienko możemy sobie podglądać działający silnik V8. Możemy też sobie otworzyć tą całą tylną część. Mamy otwierane drzwi. No i w środku kabiny przycisk do otwierania przedniej maski. Możemy sobie schować to koło zębate do sterowania skrętem. Tak samo jak w przypadku Bugatti, brakuje mi tutaj dopieszczenia wnętrza. Przydałby się jakiś groszek na kierownicy z nadrukiem, przydałyby się zegary. A tak Ford prezentuje się od spodu. Podsumowując, fajny, ciekawy proces budowy, bardzo dobry wygląd. Ogólnie rzut styczniowy samochodów z tej półki cenowej prezentuje się zaskakująco dobrze. Widać duży progres. Przy Fordzie pozostaje jedynie niesmak przez sztuczne nabijanie ceny, oznaczanie zestawu jako 18+. Myślę, że w dzisiejszych czasach klienci są na tyle świadomi, że tego typu zagrywki marketingowe po prostu nie mają sensu i mogą mieć zupełnie odwrotny skutek. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Teraz zabieram się za Lotusa w skali 1:8 od Kady, więc pewnie ze 2-3 dni będę potrzebował na zbudowanie i nagranie recenzji. A na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.